Siemanko, witam Was wszystkich serdecznie. Dziś zagramy sobie w Blast. Pierwsza rzecz, która nas interesuje w trakcie rozkładania gry, to nasza misja, która mówi nam o tym, co konkretnie musimy zrobić. W przypadku tej misji nasi bohaterowie lądują na rozdrożach, gdzie muszą znaleźć dane o tym, gdzie znajduje się bunkier, a w środku czeka na nas boss, który rzuci wyzwanie naszym komandosom. Więc jeżeli ułożyliśmy sobie już stack misji z kart Finale, Engagement oraz Deployment, przechodzimy do rozłożenia wszystkich potrzebnych tokenów, żetonów, znaczników dokładnie w miejscach, które wskazuje nam karta deploymentu. Więc mamy tutaj punkt startowy, w którym rozmieścimy naszych komandosów, 6 punktów spawn points, z których będą pojawiać się nasi przeciwnicy, 3 znaczniki misji, które trzeba sobie odklikać, oraz także 2 power-upy, które wzmocnią naszych bohaterów. Następnie przygotowujemy sobie spawn deck, który mówi o tym, jaki rodzaj przeciwników będzie nas atakował w trakcie trwania całej misji. Następnie przygotowujemy sobie pulę kart naszych wszystkich wrogów, naszych minionów, począwszy od wrogów najsłabszych do najsilniejszych. I jeżeli mamy to już wszystko sobie ustawione, to wybieramy komandosów, którzy będą brali udział w tej misji. Także z nami zabieramy dzisiaj Lidię oraz Vince'a. Zabrali oni ze sobą swój ulubiony sprzęt, shotguna Hobo oraz pistol Iron Fang. Dodatkowo każdy z nich wziął broń do walki wręcz oraz po 3 akcesoria. I jeżeli mamy to już wszystko sobie ustawione, przechodzimy do deploymentu naszych komandosów. Ustawiamy ich w polu sąsiadującym ze znacznikiem oraz znacznik usuwamy. Ok, więc jeśli mamy już wszystko ustawione na swoim miejscu, komandosi są gotowi do akcji, przechodzimy do pierwszej rzeczy, którą musimy zrobić na początku każdej rundy, czyli odsłaniamy kartę spawnu i sprawdzamy, jaki rodzaj przeciwników wyskoczy na nas z krzaka. Więc mamy tutaj 2 rodgunnerów, przygotujemy sobie ich modele oraz wylosujemy miejsce, w którym pojawią się na planszy. Jedyneczka, czyli pojawią się w tym miejscu, wychodząc z tego spawn pointu, układamy ich najbliżej jak się da punktu. I następnie kartę wkładamy do discarda. Przechodzimy do fazy komandosów, w której nasi bohaterowie będą wykonywać przeróżne akcje. Może to być ruch, może to być strzał, zdobycie znacznika. Więc tak, zaczniemy od aktywacji, Vince'a. Vince sobie pobiegnie po znacznik, wykorzystując akcję ruchu, oraz drugą, żeby zrobił to samo. Z kolei Lidia musi poradzić sobie z zagrożeniem tych oto 2 rodgunnerów. Sprawdzimy sobie zasięg. Raz, 2, 3, 4 jest w zasięgu broni. Spróbujemy strzelić do tego tutaj rodgunnera. Wobec tego budujemy sobie pulę kości. Sprawdzamy jakie kości generuje nam jej pistolet, czyli mamy 2 białe. Następnie dokładamy sobie kostkę za zasięg, ale musimy sprawdzić również jej zdolności. Jej zdolność Eagle Eye mówi, że ignoruje kość czarną, strzelając w maksymalnym zasięgu, ale nie ominie nas ta kostka, ponieważ cały nasz kafel, całe rozdroża pokryte są ciężką mgłą, mimo wszystko dokłada tę czarną kość na maksymalnych zasięgach. Skorzystamy również z umiejętności Lidii, dokładamy zieloną kostkę, gdy posługuje się ona pistoletami i wykonujemy rzut. Mając taką pulę, musimy sprawdzić, co się stało. Więc tak, czarna kość karna kasuje nam białą piątkę, ponieważ może skasować kość o tej samej wartości bądź niższą. Natomiast trójka sprawia, że trafiliśmy przeciwnika, sprawdzamy jego to hit value i możemy ściągnąć jednego z naszych wrogów. Po strzale dokładamy żeton wystrzelonej amunicji na jej broń. I to była jej pierwsza akcja. Drugą akcją przemieści się 3 pola tutaj. Kiedy wszyscy komandosi wykonają już swoje akcje, przechodzimy do fazy wrogów, w której gra będzie próbowała powstrzymać naszych komandosów przed wykonaniem celów konkretnej misji. Sprawdźmy sobie teraz, jak zachowa się nasz rodgunner. Sprawdźmy jego schemat zachowań, jego skrypt. Począwszy od tego, czy może kogoś zaatakować? Nie może. Czy ma kogoś w zasięgu, żeby strzelić? Sprawdzamy zasięg 4, raz, 2, 3, 4, nie. Czy może podejść i strzelić? Tak, już może podejść i strzelić, więc przemieszcza się 2 w kierunku najbliższego celu, w tym przypadku Lidii i będąc już w zasięgu raz, 2, 3 może wykonać strzał. Bierzemy więc
2 jego kości. Sprawdźmy, czy coś jeszcze nas modyfikuje. Tu jest maksymalny zasięg. Nie. Więc bierzemy 2 kości i potrzebujemy rzucić 5 lub więcej, żeby Lidię trafić. I mamy 6. Lidia została trafiona. Normalnie otrzymałaby 1 obrażenie, ale ponieważ posiada wartość tarczy 1, ignoruje pierwsze otrzymane obrażenie z konkretnego ataku. Roadgunner nie zadał żadnych obrażeń Lidii. Kiedy poruszymy już wszystkie potwory, wszystkie miniony na planszę, sprawdzamy, czy cele misji zostały wykonane. Jeżeli nie, następuje sprzątanie planszy, więc usuwamy wszystkie znaczniki akcji z naszych bohaterów, wszystkie żetony sentry, które nie zostały wykorzystane i przechodzimy do fazy spawnu. I po raz kolejny, zaczynając nową rundę, odsłaniamy kartę spawnu, żeby sprawdzić, co nas zaatakuje. Tutaj mamy troszeczkę większą grupę. Jest Blastwalker, czyli przepotężny, irytujący minion, który niesie 2 granaty i może zdetonować je w naszej obecności. Nie chcemy tego. Występuje tu również Crowdbiter oraz Axe Trooper. I takie trio wyjdzie nam z pozycji numer 2. Ustawiamy ich według naszego widzimisię, ponieważ póki gracz nie przejmuje kontroli nad grą, robią to komandosi. Więc mamy już wystawioną nową grupę. Kartę wrzucamy z powrotem do discarda, cyk. I przechodzimy do fazy komandosów. Zaczniemy od tego, że Vince próbuje zdobyć cel misji, wobec tego musi wykonać skill check. Bierzemy tyle kości, ile wynosi wartość jego skilla, bierzemy 2 i żeby zdobyć ten objective, musimy wykonać test na 4+, co znaczy, że przynajmniej na jednej kości musi być wartość 4 i więcej. 2 piątki, fantastycznie. Usuwamy znacznik, sprawdzimy, co jest pod spodem. Pod spodem mamy żeton Special Gearu, co znaczy, że dozbroimy Vince'a w tej sytuacji. Odsłaniamy 3 karty. Mamy fantastyczny przedmiot, fajna opcja, 2 shotguny. Vince bardzo lubi shotguny. I teraz musimy zastanowić się, którą opcję weźmiemy. Ja myślę, że damy mu Slagstorma. Kartę Special Gearu kładziemy na jego kartę docelowej broni, ponieważ na ten moment zastępuje ona tę broń. Pozostałe karty wtasowujemy z powrotem w talię sprzętów wyjątkowych, specjalnych, najlepszych. To była jego pierwsza akcja. Następnie drugą akcją Vince wejdzie w sentry, czyli w czekaczkę i poczeka na to, co się będzie działo w dalszej fazie gry. Teraz Lidia spróbuje zastrzelić swojego przeciwnika, więc znowu budujemy pulę kości, 2 zielone z broni, 1 zielona z jej umiejętności. Sprawdzimy zasięg, 1, 2, 3. Na zasięgu 3 nie ma żadnych ujemnych modyfikatorów, więc rzucamy. Potrzebujemy uzyskać wynik 3 i więcej. Wyniki w 100% są satysfakcjonujące. Moglibyśmy oczywiście, korzystając z zasady crack hit, podbić sobie wynik jednej z tych kości oczko wyżej. Co zrobimy? Bo dlaczego by nie? Mamy parę. Jeszcze dodatkowo odpala się nam efekt krytyczny broni Deadly, co znaczy, że to trafienie zada dodatkowe obrażenie. Został rozstrzelany w drobny mak. Usunęliśmy jego model. Lidia wykonała pierwszą akcję. Strzał. Dokładamy żeton wykorzystanej amunicji i następną akcją poruszy się w kierunku znacznika. Przechodzimy dalej. Kolejny krok, faza minionów. Sprawdźmy, który cel jest bliżej. Do Lidii mamy 1, 2, 3, 4, 5 wolnych pól. 1, 2, 3, 4, 5 mamy do Vince'a. Ja bym wolał, żeby jednak skupili się na Vince'ie, więc zrobimy 1, 2, 3 i teraz po tym jak minion, potwór, przeciwnik wykonał swój ruch, swoją akcję, jedną z zaprogramowanego skryptu na jego karcie, Vince może odrzucić ten żeton, aby wykonać akcję ataku, co uczyni. Wobec tego bierzemy
tyle kości, ile jego broń tutaj przedstawia, czyli są dwie. Sprawdzamy zasięg, ale mało tego, mamy jeszcze zasadę dash, co znaczy, że przed strzałem Vince może się przemieścić. Wobec tego przemieścimy jego model o jedno pole, ponieważ ma umiejętność dash 1. I teraz budujemy pulę, dwie kości, jesteśmy w zasięgu 3, więc dokładamy jedną czarną kostkę. Jesteśmy w maksymalnym zasięgu, dokładamy jedną kostkę z ciężkiej mgły i co jeszcze? I dokładamy zieloną kostkę z jego umiejętności specjalnej Shell Addict. I rzucając taką pulą staramy się uzyskać wynik 3 i więcej. Znakomicie. I teraz tak, zaprezentuję Wam, jak działają zielone kości, ponieważ mamy tutaj dwie opcje. Jedna jest taka, że możemy zmeczować sobie wynik z białą kostką i wtedy odpali nam się kryt, ale możemy poświęcić ją, żeby odrzucić jedną czarną, przepraszam, więc odrzucamy czarną z zielonej, ta nam kasuje białą i 4 w zupełności wystarczy nam na to, żeby ściągnąć tego wroga. Przechodzimy dalej. Kolejny idzie raz, dwa, trzy. I tutaj musimy sprawdzić sobie Blastwalkera, ponieważ ma on w tym momencie najwyższy poziom zagrożenia, więc rusza się w tej sytuacji ostatni. On biegnie do nas 5, ale sprawdźmy, gdzie ma bliżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, czyli on musi biec do Lidii. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Dobra. Wszyscy przeciwnicy poruszyli się, sprawdzamy warunki misji. Nie, sprzątamy wszystkie zbędne znaczniki z kart, z planszy. Przechodzimy do nowej rundy. Kolejna runda przed nami. Standardowo zaczynamy od sprawdzenia, co czeka nas w tej turze. Kolejny duży tłum. Mamy tutaj dwóch Axtrooperów, dwóch Crowdbiterów. Crowdbiter, Axtrooper. Sprawdźmy, gdzie pojawią się nasze miniony. Trójeczka. O kurczę, dużo. Raz, dwa, ojej. Stawiamy ich jak najbliżej punktu. Tu już mamy dowolność tak naprawdę. Mamy go z tej strony. Dobra, zacznijmy od rzeczy prostszej. Mianowicie Lidia spróbuje ustrzelić naszego Blastwalkera. Oczywiście przechodzimy do fazy komandosów, więc w pierwszej akcji Lidia spróbuje strzelić. Dwie białe, zielona z jej umiejętności. I to sobie uporządkujmy. Żeby go trafić, potrzebujemy wartość 4+. Udało się, nie musimy korzystać ze zdolności Crack Hit. Moglibyśmy podnieść sobie wynik jednej kości. Wystarczający wynik, by go sprzątnąć. I teraz tak, Blastwalker posiada zdolność detonator i kiedy on zostaje zastrzelony, wybucha. Moglibyśmy rozpatrzyć efekt wybuchu, gdyby jakikolwiek inny przeciwnik bądź komandos był w zasięgu wybuchu, czyli w styku razem z nim. Usuwamy jego model. Pierwsza akcja i druga akcja. Podniesiemy znacznik. Znowu robimy skill check i weźmiemy 3 kości i znów musimy sprawdzić, czy Lidii uda się wygrzebać potrzebne dane. Raz, dwa, 3 sukcesy. Znakomicie. Udało się. Ściągamy, odkrywamy, co mamy w środku. Special Gear. Znów wyciągamy 3 karty, ale dobra się trafiło. Co weźmiemy? Ona sobie całkiem dobrze radzi z... Tutaj oczywiście dołożymy znacznik. Radzi ze strzelaniem. Weźmiemy Panzerbiter. To jest broń typu Powered. Zastępuje ona naszą broń do walki wręcz. Co ważne, ta broń posiada amunicję, czyli pewnie ma jakąś bateryjkę w środku. I tasujemy z powrotem wszystkie nieużyte karty. I przejdziemy teraz do
Vince'a. Vince spróbuje skorzystać z akcji Disengage, by uwolnić się od tego nadciągającego tłumu. Żeby to zrobić, musi zrobić skill check i na jednej ze swoich kości zrównać się bądź przebić wynik two hit przeciwnika, z którym jest związany. Więc tak, bierzemy dwie kości z jego skilla i Vince posiada zdolność Elusive, która mówi, że dokłada trzecią. I teraz tak, na tych kościach potrzebujemy przebić wartość two hit przeciwnika, która wynosi 3+. Bierzemy te kości i rzućmy, jest trójka, czwórka, udało się. Możemy swobodnie, bez problemu się przemieścić. Gdyby to się nie udało, to Vince otrzymuje jedno obrażenie. I teraz tak, ruszymy się. Raz, dwa i spróbujmy zastrzelić tłum, który jest przed nami. Dobra. Zbudujmy teraz pulę kości. Mamy dwie białe. Jesteśmy w zasięgu 2. Skorzystamy oczywiście jeszcze ze zdolności Dash, żeby się przemieścić i bierzemy zieloną kość. Na zasięgu 2 dostajemy również jedną kość dodatkową białą od broni, od modyfikatora zasięgu i wykonujemy rzut pulą kości. Fantastyczny rzut. Możemy sobie teraz na przykład crack hitem podbić kolejną kość do kolejnego sukcesu. I co ten wynik przedstawia? Przede wszystkim mamy odpowiednią ilość sukcesów, by sprzątnąć nasz główny cel, czyli tego, a także para kości białej, zielonej powoduje odpalenie się zdolności spread, co znaczy, że możemy ściągnąć jednego sąsiedniego przeciwnika, zadając mu wystarczającą ilość obrażeń, czyli 1. I zrobimy to w ten sposób. Ściągniemy Crowdbitera, Axe Troopera. I to była jego druga akcja. I dokładamy po strzale łuskę. Przechodzimy do fazy enemy. Tutaj w międzyczasie dołożyliśmy żeton wystrzelonej amunicji z Overwatcha, z Sentry, przepraszam. Przechodzimy do fazy enemy, rozpatrzymy ich sobie po kolei. Weźmy najpierw Crowdbitera, który jest bezpośrednio przed Vince'em i musi go zaatakować, więc pójdziemy 2, ponieważ pozwala na to jego schemat zachowań i dokonamy ataku. Wobec tego bierzemy jedną białą kość, jedną zieloną kość oraz dołożymy do tego również czarną kość, ponieważ wymaga tego jego schemat zachowań. Po ruchu atak wykonujemy z czarną kością. I taką oto pulę rzucamy. Czwórka nie jest w stanie niczego skasować. Jedynka nie ma się z czym sparować. Szóstka trafia Vince'a, ponieważ by go trafić potrzeba wyniku 4, 5 lub 6. Jakie zdolności specjalne ma jego atak? Tylko deadly, gdyby to był krytyk, więc to trafienie, te obrażenia zostają pochłonięte przez pancerz Vince'a. Przejdźmy dalej, następny jest Axe Trooper. On również może podejść 2 i zaatakować naszego bohatera. I tutaj już robi się ciekawej, ponieważ odpala się jego zdolność specjalna Mob Tactics, która mówi, że dokłada do ataku zieloną kostkę, gdy jego cel znajduje się w sąsiedztwie innego wrogiego modelu, czyli w tym przypadku naszego Crowdbitera. Więc tak, mamy zieloną kostkę na starcie, jego topór generuje dwie białe i czarną, a także za to, że się poruszył i zaatakował, dokładamy kolejną czarną kostkę. Więc z taką pulą spróbuję zdzielić naszego bohatera siekierą. I co się dzieje? Mam dwie czarne kości, które znakomicie wyłączają nasz atak. Szóstka kasuje ten sam bądź kolejny niższy wynik, w tym przypadku czwórkę. Dwójka kasuje dwójkę. Czwórka się nie ma z czym sparować. Wobec tego atak został chybiony znakomicie, więc jest bezpieczny na ten moment. I ostatni został nam kolejny Axe Trooper, który już sobie tylko podejdzie 3, bo tylko to
może wykonać. Tak jest, nie spełniliśmy warunków misji, więc przechodzimy do kolejnej rundy. Zaczniemy od spawna, więc zobaczmy, co nam tutaj wyskoczy. 2 skautów, 2 rodgunnerów, 2 strzelców z karabinami i zobaczmy, gdzie oni się pojawią. 1. Lądują tutaj, prosto przed twarzą Lidii. Ok, spawn mamy zakończony. Przejdźmy teraz do fazy w zasadzie komandosów i zacznijmy od tego, że Vince spróbuje uciec akcją Disengage od 2 stykających się z nim minionów, Crowdbitera i Axe Troopera. Więc wykorzystamy akcję na to, by zrobić akcję Disengage i tak samo jak poprzednio robimy Skill Check, czyli 2 plus 1 z jego specjalnej zdolności. I teraz mamy związanych 2 przeciwników z Vince'em, co znaczy, że każda kość, która zrówna bądź przybije wartość to hit naszego przeciwnika, pozwoli nam bezpiecznie oddalić się. I mając 2 przeciwników, musimy uzyskać taki wynik dla każdego z nich. Więc bierzemy 4 i potrzebujemy 2 wyników na 3+. Znakomicie mamy 2 piątki, więc udało się przebić wartość jednego oraz wartość drugiego miniona, więc możemy bezpiecznie oddalić się z miejsca zagrożenia. I Vince tutaj wykona akcję, przy disengage'u wykonuje ruch, raz, 2, 3 i wykona również drugi ruch i po prostu weźmie nasz leżący na ziemi samotnie power up. By go wziąć, wystarczy na niego wejść, odsłaniamy co tutaj mamy, darmowe przeładowanie. Odkładamy sobie na jego kartę i możemy użyć w turze Vince'a tego żetonu. I co jest ważne, ten żeton możemy wykorzystać do przeładowania broni specjalnej. Gdybyśmy nie mieli tego żetonu, po wystrzeleniu wszystkich pocisków ze Slagstorma, kartę tego specjalnego giru trzeba odrzucić i wracamy do klasycznego hobo. Więc to były 2 jego akcje. Lidia również troszkę przyspieszy i pobiegnie po znacznik. Wykona akcję ruchu raz, 2, 3 oraz kolejną raz, 2, 3. To była faza komandosów. Przejdźmy do fazy wrogów i znów rozpatrzmy najpierw te miniony, które stwarzają najmniejsze zagrożenie. Nie mają zasięgu do ataku, więc muszą iść jak najbliżej. W tym przypadku ten idzie do Vince'a. Raz, 2, 3. Ten również. Raz, 2, 3. I ten również. Raz, 2, 3. Przejdźmy półkę wyżej. Mamy rodgunnerów i oni tutaj też idą 3. To była faza wrogów. Przejdźmy teraz do sprawdzenia, czy cele misji zostały wykonane. Absolutnie nie. Możemy przejść do kolejnej fazy spawnu, tylko posprzątajmy sobie wszystkie. Przejdźmy do fazy spawnu, odkryjmy kartę. Znowu skauty, rodgunner oraz Axe Trooper. Sprawdźmy, gdzie pojawi się zagrożenie 6. Bardzo niefortunnie. Nasi komandosi zostają otoczeni i będą musieli sobie poradzić z zagrożeniem. Zacznijmy od tego, że Lidia póki ma czas, spróbuje odkopać informacje ze znacznika, na którym stoi. Wobec tego wykonujemy skill check i na 4 i więcej. Nie udało się, niestety. Trudno. Spróbujmy zrobić to drugi raz. 4. 2 jedynki, 4. Dobrze, udało się. Pod spodem mamy Special Gear, więc również odkryjemy sobie 3 karty. Medpack, Submachine Gun i Heavy Rocket Launcher. Chyba weźmiemy sobie Rocket Launcher. Potasujmy. I teraz przypisujemy tę broń specjalną, ten specjalny gear na kartę
jej broni zasięgowej i usuwamy jednocześnie wszystkie żetony wystrzelonej amunicji. Tak, to jest darmowe przeładowanie. Gratis. I to były jej dwie akcje. Teraz Vince ma doskonałą okazję na to, by troszkę postrzelać. Więc zaczniemy od tego, że obróci się i strzeli w kierunku tego tutaj Rotgunnera. Przed strzałem wykorzystamy zdolność jego broni Dash, więc przesuniemy się jedno pole tutaj. Jesteśmy w zasięgu 2, więc dorzucimy kolejną białą kość do tego testu oraz zieloną z jego umiejętności. Potrzebujemy wykulać 3+, ale oczywiście liczymy na szczęście i efekt krytyczny przy dublecie. I mamy to. Piękny wynik. Oczywiście również możemy sobie ze zdolności Crack Hit podbić jeszcze wyżej, więc tutaj ściana ołowiu leci w kierunku tej grupy. Trójeczka wystarczy na to, żeby skasować jednego Rotgunnera oraz dublet, jeden bądź drugi. Odpala nam zdolność, efekt krytyczny, przepraszam, spread i pozwoli nam odłamkami ściągnąć tego Axe Troopera. To był pierwszy strzał. I teraz przechodzimy do drugiego strzału. Tutaj również zrobimy sobie dash, będziemy ciągle w zasięgu 2. Znowu rzucimy z tą samą pulą kości, celując z tego tutaj na środku Axe Troopera. I znowu bierzemy dwie kości. Standardowo jedną białą w zasięgu oraz jedną zieloną ze zdolności Vince'a. Dobrze, przerzucimy. Piąteczka. O, czwórka. Dobra. I co następuje dalej? Nie mamy żadnego tutaj krytyka, ale ze zdolności Crack Hit możemy podbić sobie jedną z naszych kości, czyli w przypadku 1 na 2 i to już tworzy nam efekt krytyczny, więc odpali nam się spread. Więc tak, 5, 4 w zupełności wystarczy na to, żeby położyć tego miniona oraz efekt krytyczny spread ściągnie nam Axe Troopera. I położymy sobie po strzale żeton wyczerpanej amunicji. Komandosi wykonali swoje akcje, przechodzimy do fazy enemy. I teraz tak, zacznijmy standardowo od najniższych, więc tutaj Crowdbiter, nie ma innej opcji, tylko podejść do Vince'a i spróbować go dziabnąć. Wobec tego bierzemy sobie białą kość z jego profilu, zieloną kość z jego profilu oraz czarną, ponieważ się poruszył. Dwie piątki, jest efekt krytyczny. Czarna 1 nie ma się z czym zmeczować. Crowdbiter odpala zdolność Deadly ze swojego efektu krytycznego, wobec tego zadaje 2 obrażenia Vince'owi, z czego jeden zostaje pochłonięty przez jego pancerz. Jedno obrażenie dla Vince'a. Przejdźmy dalej. Tutaj jest zupełnie inny rodzaj zabawy, ponieważ Lydia zaraz zostanie ostrzelana przez Rotgunnerów. Wobec tego oni poruszą się 2. Tak, czy mam zasięg w ogóle? 4. Raz, 2, 3, 4 nie ma, więc musi się poruszyć 2 i już jest w zasięgu. Więc bierze 2 białe kości na zasięgu. Raz, 2, 3, nie ma żadnego modyfikatora, więc strzela do Lidii za pomocą 2 kości. 3, 4. Absolutnie jest to za mało, żeby trafić Lidię, potrzebuje przynajmniej 5. Więc nie trafione, to samo zrobi drugi, podejdzie 2 i również strzeli za pomocą 2 kości. 1, 2. Zupełnie chybione strzały. Lidia jest bezpieczna. I teraz tak, zakończyliśmy fazę enemy. Przejdźmy do sprawdzenia wykonania warunków misji. Czy udało się? Tak, oczywiście. Wszystkie 3 żetony misji zostały zebrane, nasi komandosi zebrali wszystkie potrzebne informacje, by przejść dalej i znaleźć bunkier. Udało nam się wykonać cele misji, wobec tego przechodzimy do fazy engagement. Odkryliśmy kartę wejścia entrance, rozłożyliśmy w międzyczasie wszystkie potrzebne znaczniki, ale brakuje nam tylko jednego. W tej misji pokazuje się elitarny przeciwnik Red Eye Hans i stosując się do jego umiejscowienia na siatce pokazanej na karcie, ustawiamy jego
model w konkretnym wyznaczonym miejscu, a także dokładamy jego kartę do puli naszych wrogów.